W pierwszych 2 odcinkach elementarza Akademii Dziergania La Gauche My Passion dowiedzieliście się, jak nabierać oczka i jak dobierać druty, które najbardziej będą do Was pasować. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się oczkami prawymi i oczkami lewymi, czyli tym, co stanowi tak naprawdę podstawę dziergania. Bo każda dzianina, każda czapka, każdy sweter, szalik, skarpetki, cokolwiek nie robilibyście na drutach, składa się właśnie z oczek prawych i oczek lewych. I te oczka oczywiście możemy krzyżować, możemy je przekręcać, możemy przerabiać razem, możemy wykonywać narzuty, zaplatać warkocze, robić z nimi dziesiątki różnych rzeczy, ale na koniec wszystko to, co widzicie na przykład na zdjęciach projektów LGMP, składa się z takich właśnie prawych i lewych oczek. No i jak je rozróżnić? Zobaczcie, oczko prawe przypomina jodełkę, to są takie oczka, a oczko lewe przypomina taki oto wężyk. I teraz pokażę Wam, jak te oczka prawe i oczka lewe przerabiać w 3 różnych znanych mi technikach. Przygotowałam sobie tutaj takie 3 próbki. Każda z nich dziergana jest inną techniką. Rozpocznę od techniki zachodnioeuropejskiej, kontynentalnej, zwanej przez niektórych techniką poprawną, ale ona jest dokładnie tak samo poprawna jak każda inna. I w tej technice kontynentalnej oczka otwarte są na zachód. Ta pętelka się w tą stronę otwiera. I oczka prawe przerabiamy w taki sposób, że wbijamy drut tutaj od przodu w takie właśnie oczko. Proszę bardzo. Przekładamy nitkę i wyciągamy ją do góry. Jeszcze raz to samo. Od przodu robótki wkładamy drut w oczko i wyciągamy nitkę. I jeszcze raz to samo. Od przodu, bach, łapiemy pętelkę, wyciągamy nitkę. Oczka prawe w technice zachodnioeuropejskiej. Teraz będą oczka lewe i przy oczkach lewych nitkę przenosimy przed robótkę i teraz zobaczcie, wbijamy drut tutaj w oczko lewe i od góry, naciskając paluszkiem, przeciągamy nitkę na drugą stronę. Oczko lewe. Jeszcze raz. Od przodu wbijamy drut, tu jest nitka, tu jest oczko. Od góry naciskamy nitkę i przeciągamy oczko na drugą stronę. Oczka lewe w technice kontynentalnej. No to zajmijmy się sposobem numer 2. Teraz będzie sposób słowiański, wschodnioeuropejski. Ta technika nazywana jest czasami techniką babuni, a przez antagonistów techniką heretycką. No, z herezją ta technika ma mniej więcej tyle wspólnego, co stwierdzenie, że Ziemia jest płaska z rzeczywistością. W technice słowiańskiej, którą ja dziergam wszystkie swoje swetry głównie, bo oczywiście stosuję również tę technikę, oczka prawe otwarte są na wschód. Zobaczcie, ta pętelka się układa w tą stronę. I oczka prawe przerabiamy w taki sposób, że tutaj, tak jak i w kontynentalnej technice, nitka jest za robótką, wbijamy drut od przodu robótki, przeciągamy pętelkę na drugą stronę, raz jeszcze od przodu robótki, zaczepiamy pętelkę i przeciągamy na drugą stronę. Najkrótsza z możliwych dróg. W technice zachodnioeuropejskiej ten ruch był o taki. Tutaj wbijamy drut tak. I przy oczkach lewych przenosimy nitkę przed robótkę i też wbijamy drut, ale już nie od góry, zobaczcie, nie popychamy tego oczka tak, tylko od dołu, zaczepiając tutaj nitkę, przeciągamy ją sobie na drugą stronę. Nitka przed robótką, drut w oczko, na dół i przepychamy. Oczka prawe i oczka lewe wydziergane drugą techniką. Widzicie jakąś różnicę między nimi? No, nie ma żadnej. No i zostaje nam trzecia technika. To technika angielska, ale ja ją nazywam techniką hiszpańsko-belgijską, bo najczęściej widuję panie z tych właśnie krajów dziergające w taki właśnie sposób. I ta technika jest pochodną tej techniki kontynentalnej, tyle tylko, że trochę inaczej będziemy przeplatać nitkę, bo w niej nić trzymamy w prawej dłoni, w tej, w której trzymamy prawy drut. I teraz zobaczcie, przerabiając oczko prawe, wbijamy drut, tak jak w technice zachodnioeuropejskiej, czyli tutaj od przodu, te oczka ułożone są identycznie. I teraz zawijamy nitkę i przeciągamy
pod tym oczkiem. Pierwsze oczko prawe. Jeszcze raz. Drut w oczko. Oplatamy niteczkę i wyciągamy ją pod oczkiem. I jeszcze raz. Drut w oczko. Oplatamy niteczkę i wyciągamy. Tak wyglądają oczka prawe. A co zrobić przy oczkach lewych? A znowu musimy nitkę przenieść przed robótkę i dalej trzymamy ją tutaj po stronie prawej ręki, wbijamy drut jak do oczka lewego i teraz zawijamy nitkę. Tak właśnie i przeciągamy. Znów drut w oczko, zawijamy nitkę i na drugą stronę. I jeszcze raz. Drut w oczko, zawijamy nitkę i na drugą stronę. To jest trzecia ze znanych mi metod dziergania. Jak więc brzmi odpowiedź na pytanie, która z nich jest najbardziej właściwa albo najbardziej poprawna? Ta odpowiedź brzmi każda. Dziergajcie tą techniką, która Wam najbardziej odpowiada. Oczywiście możecie się spotkać z opiniami, że przy technice wschodnioeuropejskiej, tej środkowej, nie wychodzą ażury, że tylko technika zachodnioeuropejska jest techniką poprawną. To oczywiście nieprawda. Musicie pamiętać tylko o jednym, że przy dzierganiu na okrągło, czyli przy dzierganiu różnego rodzaju golfów, czapek dzierganych metodą bezszwową, w niektórych wykończeniach dekoldów musimy dziergać tą techniką zachodnioeuropejską, bo przy technice tej wschodnioeuropejskiej oczka będą nam się przykręcały, a co za tym idzie, cała dzianina będzie skręcać. To jednak będzie tematem jednej z kolejnych lekcji. I na koniec jeszcze informacja o możliwym błędzie. Najczęściej popełniany błąd to taki, w którym osoby dziergające mieszają oczka prawe i lewe pochodzące z różnych technik. Oczka prawe przerabiają techniką wschodnioeuropejską, a oczka lewe techniką słowiańską, albo odwrotnie. Oczka prawe przerabiają techniką zachodnioeuropejską, ale oczko lewe przerabiają techniką słowiańską. Co się wtedy dzieje? No zobaczcie. Przerabiamy oczka techniką zachodnioeuropejską, a teraz oczka lewe po lewej stronie robótki techniką słowiańską, czyli tą prostszą, jeżeli chodzi o oczka lewe. I w tej części robótki te oczka są przekręcone. One nie tylko w tym układzie wyglądają nie tak jak trzeba, ale przy okazji sprawiają też, że ta dzianina może nam zwyczajnie skręcać. To wcale nie znaczy, że oczek przekręconych nie wykorzystuje się w dziewiarstwie. Tak, jak najbardziej robi się to czasami celowo i z premedytacją dla potrzeb różnego rodzaju ściegów i wzorów. Takie dzierganie ściegów jerseyowych przekręconymi oczkami traktowane jest jak jeden z najważniejszych i podstawowych błędów początkujących dziewiarzy. 3 różne techniki, 3 różne sposoby. Wybierzcie tę, która dla Was będzie najlepsza. A do starych wyjadaczy mam pytanie, jaką techniką wydziergacie. Napiszcie w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa.